Witajcie w kolejnym odcinku Kino na Wiki, a ze mną jest... Wojciech Bryk. Wojciech Bryk, twórca bloga na Facebooku, rubryka popkulturalna oraz redaktor portalu Nerdheim. Czyli generalnie zajmujesz się pisaniem recenzji książek, filmów, seriali, nie tylko na swoim blogu na Facebooku, ale również i na różnych portalach. Zaczęło się od recenzji, teraz bardziej dzielenie się wrażeniami z oglądania. No to dzisiaj podzielimy się wrażeniami na temat najnowszego Krzyku. This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? Filmu, który miał premierę 14 stycznia. Filmu wielkiej franczyzy, kontynuowanej teraz przez dwójkę reżyserów Matta Bettinelliego, Olpina oraz Taylora Gilletta. Czym ten film, piąta część Krzyku, różni się od części poprzednich, od pierwotnej wersji tego filmu, albo jakie schematy powiela? Nie powiedziałbym, że ta piąta część różni się od poprzednich, czy nawet od oryginału. Moim zdaniem, taka moja osobista opinia, że ta piąta część jest właśnie tym, czym powinien być powrót serii po latach. To jest jednocześnie złożony hołd dla oryginału, film, który przede wszystkim skupia się na powrocie do tej pierwszej części. Film, który świetnie realizuje to, czym cała seria jest. Duet reżyserski oraz duet scenarzystów, którzy odpowiadają za tą piątą część. Jakby widać, że oni świetnie rozumieją, czym ta seria jest, jakie są jej mocne strony i oni konsekwentnie to realizują, lecz nie jest to po prostu jakby odhaczanie schematów. Trochę jest, bo o tym w ogóle jest ta seria, ale to jest jakby miłość do tego oryginału, zabawa tym tematem, który pojawia się w filmie i pełne takie zrozumienie. To jest z jednej strony hołd, który też jednocześnie działa jako taki niezależny film, czyli robi coś, z czym miałem problem przy Pogromcach Duchów, gdzie film był laurką wystawioną dla oryginalnej serii, ale jednocześnie czegoś mu brakowało. Tutaj mamy jednocześnie taką laurkę wystawioną, pełne zrozumienie, zabawę, a jednocześnie film sam w sobie świetnie działa i dostarcza czyli tego, uważasz, że co ten powinien. film sam w sobie można go polecić laikom, którzy nie znają serii? Mi się nie do końca tak wydaje. Mi się wydaje właśnie, że ten film jest swoistą laurką, hołdem skierowanym do właśnie reżysera Wesa Cravena, który wymyślił właściwie ten Krzyk cały i zapoczątkował nową falę filmów właśnie samoświadomych trochę też, bo tak jak po tych w latach 70., 80., gdzie już wyeksploatowano ten podgatunek slashera i już nie było co kręcić, bo w zasadzie wszystkie tematy zostały wyczerpane, pojawił się nagle Wes Craven i powiedział, dobra, to my teraz zrobimy film, który jest świadomy tego wszystkiego. Który robi sobie jaja sam z siebie. Tak, dokładnie, robi jaja sam z siebie, ale no właśnie mi się nie wydaje, że to jest film dla każdego. Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim film dla fanów. Właśnie jest trochę Dlaczego? problem. Tak? Tak po prostu można pójść tak po prostu z ulicy na piąty Krzyk, ale może być pewien problem z odbiorem, ale to nie tak, że trzeba na pamięć znać wszystkie poprzednie części. Ja myślę, że to jest gdzieś po środku. Dobrze jest znać poprzednie, bo wiele rzeczy się wyłapie. Bez tej znajomości będzie trudniej, ale jednocześnie myślę, że ten film pod względem takiego aspektu rozrywkowego jest w stanie zadowolić nawet taką osobę, która horror ogląda od czasu do czasu i nie zna tego Krzyku. Myślę, że to byłoby w pełni zrozumiałe, bo jednak powracają postacie z poprzedniej serii. Są odniesienia do poprzednich filmów, jakieś sugestie, mrugnięcia okiem, ale wszystko jest przedstawione w taki sposób, że nawet jeżeli ktoś nie wie, kim jest Sydney i nie wie, co się tam działo wcześniej, to jakby film w taki między wierszami gdzieś dostarczy te wszystkie W jakiś informacje. sposób go zadowoli na pewno. Tak, myślę, że da radę. Okej, dobra, no to skupmy się przede wszystkim na fabule. Opowiedzmy coś o tym. Mamy znowu miasteczko Woodsboro, czyli miasteczko z pierwszej części, Tak, tam się które wszystko powraca. zaczęło. Tak, tam się wszystko zaczęło. W 96 wielka rzeź, pojawił się zamaskowany zabójca, który zabijał nastolatki po kolei. I'm getting ready to watch a video. Really? What? Just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? So I want to know who I'm looking at. I jakby została ta zachowana w pierwszej części
ta zasada, że zawsze zostaje ta final girl, ta jedna dziewczyna i tym właśnie tą dziewczyną jest Sydney Scott, która jest nieśmiertelna. Za każdym razem udaje jej się jakoś przeżyć. Chociaż to Dwight otrzymuje najwięcej obrażeń na przestrzeni całej serii i to on się najlepiej trzyma. Najwięcej chyba razy został dźgnięty nożem. Tak, on chyba zdecydowanie w każdym filmie w jakiś sposób obrywa, czy to są rany kłute, albo też dostaje po głowie tam basenem w 4. części, więc to jest osoba, która, o ile Sydney jest sam w stanie się przekraść, tak, Dwight dostaje zawsze solidne lanie. Także właśnie, w 5. części. Ale właśnie mamy teraz nowych bohaterów, bo to jakby cała jakby narracja i historia dzieje się właśnie w tym miasteczku, gdzie stała się ta tragedia. Mamy powrót po latach, po 25 latach powrót. Someone who's seen one too many scary movies. Now he's taken his love of fear Hello? Hello, Sydney. I Ghostface wraca zabijać znowu. Starzy bohaterowie się Znaczy, pojawiają. przesadziliśmy z tymi 25, ale 25 było od pierwszej części. Od pierwszej części. To, od 4. części minęło chyba 10 bądź 11 lat. Więc... Dokładnie. No i mamy tych nowych bohaterów, właśnie nowa obsada, czyli mamy bohaterkę, pojawia się bohaterka Tara, pojawia się Sam Carpenter, co jest fajnym nawiązaniem w ogóle do Halloween, nie? Bo to nazwisko jest nazwiskiem reżysera, który no, Tak samo mam odpowiedzialny. bohatera, który ma na imię Wes, więc to też Tak, jest... dokładnie. Tego typu smaczków jest w sumie wiele i fajnie jest je wyłapywać. To też ten element rozrywkowy, który bardzo cenię w Krzyku. Okej, a co sądzisz o obsadzie? Bo mamy powrót Starej Gwardii, ale przede wszystkim grupa młodych aktorów, która w zasadzie tutaj zajmuje większość planu. Jeżeli chodzi o tą nową obsadę, to jestem bardzo miło zaskoczony, bo dzieciaki w zasadzie dały fajny pokaz. Widać było, że oni się bawią świetnie na planie. Miałem drobny problem, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, Sam. Most of the time I was terrified and I just didn't want to f it up. Bo szczególnie w pierwszej części filmu odniosłem wrażenie, że to jest bardzo drewniana gra aktorska i w ogóle nie byłem w stanie uwierzyć w jej emocje, jakie na początku odgrywała i miałem z tym poważny problem, bo wiadomo, że takie kino, slashery bywają obsadzone w taki sposób, że jednak ta gra aktorska jest często taka dość, szukam odpowiedniego słowa, no bywa dziwnie. Taka trochę drewniana jest. Tak, no. bywa drewniana, jakby część takiej gry można uzasadnić jakby konwencją. To czasami jest ale jakby w pełni pamiętaj, zrozumiałe. że wcześniej jakby te filmy były niskobudżetowe. To były filmy za kilkaset tysięcy dolarów i tam grali zazwyczaj amatorzy, osoby, które nie bardzo były związane z aktorstwem albo nie były jeszcze znane. Tak, więc to była taka naturalna, powiedzmy, gra, która jakby wpisywała się w konwencję. Tutaj, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, to miałem z tym problem, bo to ciężko byłoby mi to uzasadnić samą konwencją. To było po prostu złe, tak w sposób nieakceptowalny i po prostu jakoś odbijałem się od tej postaci. Jeżeli chodzi o młodzież, tutaj rewelacja moim zdaniem. A jeżeli chodzi o starą obsadę, która wróciła, to miałem wrażenie, że oni się tam pojawili, bo jednak ten ciężar całej serii zawsze był na nich. Musieli się pojawić, żeby połączyć te historie i żeby też tutaj odhaczyć element marketingowy. No, musieli przyciągnąć starych widzów. I odniosłem wrażenie, że oni tak już trochę bez pasji. Tak na siłę, nie? Tak, że jakby pojawili się, bo musieli się pojawić, ale to było raczej takie, chodziło o przekazanie pałeczki. I tak widać było, że robią to tak trochę bez entuzjazmu, no bo ktoś ich wyciągnął po latach, żeby jeszcze raz odegrali te swoje role i tak nie czułem w tym pasji. Jakby to było takie po prostu chyba odhaczenie. Trochę na siłę. Bardziej z obowiązku chyba. Ale uważasz, że na plus, że się pojawili nowi bohaterowie, nowe postaci? Tak, jakby to połączenie starej obsady i nowej, jakby to fajnie nam połączyło, zrobiło taki pomost, o czym jedna z bohaterek wspomina, gdy nam tłumaczy, czym dokładnie jest 5. część, że mamy do czynienia z requelem, który jest połączeniem reboota i sequelu. I jest ten pomost łączący. Czyli requel, czyli jeszcze raz połączenie reboota, czyli jakby... Mamy historię od nowa. Historia będzie opowiadana od nowa. Ale trzymająca się jakby... Ale jest to połączenie z tą właściwą serią. I dochodzi do tego właśnie przekazania pałeczki. I nie zdziwiłbym się, gdybyśmy niedługo dowiedzieli się, że będziemy mogli zobaczyć w kinie kolejną część. I ja bym się z tego powodu ucieszył, jeżeli
okaże się, że będzie 6. odsłona i dzieciaki po raz kolejny będą musiały zmierzyć się po raz kolejny z zamaskowanym zabójcą. No i Krzyk robi po raz kolejny to, w zasadzie do czego nas przyzwyczaił i i jakby robi to, czyli pokazuje nam ten taki świat, ten metafilm, nie? Ten film, który jest świadomy tego, że jest filmem i postaci o tym mówią. But the metaverse is there as well. Just never We're know just who's like, gonna pop in. there's a whole new world we're all supposed to about to go through with Facebook. So We're gonna go through a I could wormhole see Randy and we're all coming back alive. very easily. I właśnie ja tutaj nawiążę do tego momentu, gdzie ta grupa nastolatków siedzi w domu, w pokoju Randiego, czyli tej postaci z pierwszej części, w którego domu rozgrywa się ta rzeź, nie? W jedynce. I oni tam siedzą i sobie gadają, co to jest ten requel w ogóle, kto pierwszy umrze, jakie są te zasady i wiadomo. Number 1, you can never have sex. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Get another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back. To był ten klucz do sukcesu, to wyśmianie, to właśnie pokazanie, ten metafilm i Wes Craven no, po prostu był geniuszem, że na to wpadł i właśnie jakby zapoczątkował ten fenomen tej serii. A jak tutaj to działa, w tej 5. części? Tak samo dobrze jak w poprzednich. Tak samo. To znaczy my poniekąd już ten temat metafilmu, świadomości bohaterów, samoświadomości twórców, że pojawiają się te elementy, które wskazują, my wiemy czym jesteśmy, my to robimy specjalnie, bo wszyscy jesteśmy już przeżarci popkulturą. To jest motyw, który już pojawiał się wielokrotnie, już w wielu filmach, pojawia się coraz częściej. Ostatnio w Matrixie, gdzieś są te elementy takiego metatekstu, ale jednocześnie Krzyk jest tą serią, której to pasuje najbardziej, bo to ona to zapoczątkowała, ona jest z tego znana i to jest nierozerwalny element serii. Trudno sobie wyobrazić Krzyk bez tego, czego początkowo się trochę obawiałem przed obejrzeniem Z tej tego części. elementu, wiesz, ironii i właśnie samoświadomości, ale nie wkurza cię czasami, że postacie tak gadają? Wiem, że to jest konwencja, wiem, że to jest wszystko zamierzone, ale nie wkurza cię to, że postać mówi, że nie można mówić w filmach, że się zaraz wraca, bo się wtedy umiera. I'll be right back. He's dead. Albo nie wolno palić marihuany, uprawiać seksu albo pić alkoholu, bo te postacie zawsze umierają prędzej czy później. Ale one o tym mówią i tak to robią. No I nie tak, i słuchają potem to same robią. siebie. No właśnie, i nie wkurza cię to czasami? Jak widzisz taką postać? Ale która tak mówi? wyobraź sobie sytuację, wyobraź sobie, że ty znajdujesz się w takiej sytuacji i jest zagrożenie życia i ktoś ci mówi, nie rób tego, bo postaci w filmie nie powinny tego robić. I to ci No się i wydaje co, absurdalne, bo jednak jest, mimo że Krzyk jest jakoś samoświadomy, to jednak ci bohaterowie, oni nie są świadomi, że są bohaterami filmu. Oni są świadomi, że są pewne zasady i że morderca naśladuje film. Więc dla nich to jest cały czas rzeczywistość, więc traktowanie własnej rzeczywistości przez pryzmat filmu jest jednak trochę abstrakcyjne. Gdyby ktoś ci mówił, nie rób tego, bo w horrorach to kończy się w ten sposób, no to gdzieś tam lampka by się zapaliła, ale jest to dla ciebie trochę irracjonalne. Więc myślę, że to jest jakby w pełni wytłumaczalne i w żaden sposób mi to nie Okej. przeszkadzało czy nie irytowało. A co sądzisz o komentarzu w stronę tego środowiska fanowskiego? Tak, temat toksycznego fandomu Toksycznego jako fandomu. taki główny motyw główny motyw filmu i element napędzający czarne charaktery. Jakby Krzyk zawsze odnosił się do tego, co się dzieje w kinie teraz w pewien sposób. On wiedział, kolejne części wiedziały, że są sequelem, wiedziały, że 3. część jest zamknięciem trylogii, że 4. część to jest powrót do serii, która rządzi się takimi, a nie innymi zasadami. Oni to wiedzieli. Czyli jakie było pytanie? O metafilm. O środowisku fanowskim. A, tak, dobra. Ja mogę coś powiedzieć o tym właśnie, że co w tym Krzyku mnie tak troszeczkę zafascynowało, co jest lepsze. W Halloween i w tych wszystkich slasherach mamy postać, zazwyczaj to jest postać ta psychopaty, który beznamiętnie zabija pod kolei każdą z postaci.
biega za nimi z piłą, czy tam z nożem i tak dalej. Ale ona jest, Beznamiętnie, no nie powiedziałbym, że no, beznamiętnie. dobra, z wielką namiętnością wbija im po prostu nóż i rozrywa, wyciąga flak i tak dalej. Ale już bez tego. To są, i oni są zazwyczaj nieśmiertelni, oni zawsze wracają, za każdym razem i jakby to są te same postacie, są te takie legendy. A tutaj co chwila, za każdym razem, jak powstaje nowa część, mamy zupełnie znaczy mamy tego Ghostface'a, ale za każdym razem to jest ktoś inny i za każdym razem to jest ktoś z najbliższego środowiska głównych bohaterów. I to jest w sumie fajne, to jest fajne nawiązanie do tego, że zdarzyła się okropna tragedia, wiesz, no zginęli ludzie i tak dalej. I potem ludzie naśladują ten pierwowzór, bo chcą być częścią tej legendy. I to jest z jednej strony chyba najbardziej przerażające i to co działa w tym Krzyku, co na przykład sam polubiłem. No to też jest jakby przejaw tej świadomości gatunkowej, bo tak jak mówisz, za każdym razem ten morderca ma jakieś tam, zdawać by się mogło, demoniczne moce, albo rzeczywiście je posiada, albo można przypuszczać, że coś z nim jest nie tak. Zawsze jest w stanie przemieszczać, czarny charakter zawsze chodzi szybciej niż nastolatkowie biegają, co też jest takim dość zabawnym elementem, dość memicznym. Rzadko się to komentuje. To zostaje takie, trzeba zawiesić niewiarę i uznać, że no, te filmy tak działają. I tutaj rzeczywiście mamy postać, która jest śmiertelna. Za każdym razem jest to ktoś inny. To nie jest jakby jedna postać, tylko pewna figura. Ta sama maska jest taką postacią, pod którą skrywa się zawsze ktoś, kto w różny sposób motywuje swoje działania. I też, co mnie bardzo ujęło w pierwszej części, co potem też się pojawiało, że widać było, że ta postać, zanim dowiedzieliśmy się, kto to jest, że ona wydawała się w pewien sposób jakby zwykła. Ona nie była odporna na obrażenia. Ona często, szczególnie w pierwszej części, była przerzucona przez ramię, była kopana, była spychana ze schodów. To się nie zdarzało innym. To się nie zdarzało innym czarnym charakterom, bo oni byli niezniszczalni, niepowstrzymani. Nie dało się im zrobić. Dopiero główna bohaterka pod koniec robiła im mniejsze lub większe kuku, ale wracali. A tutaj po prostu strasznie mnie to bawiło, gdy już tutaj jest zamach nożem, a jest przerzucony przez ramię. No nagle, nie? Że nie wiem, mamy postać zepchniętą gdzieś w kozi róg, ona nie może uciec, no nie da się, po prostu już podnosi ten nóż i nagle dostaje kopniaka, gdzieś się tam przewraca. I ta postać, mimo że to jest w ogóle absurdalne, bo w żadnej sytuacji nie mogłaby uciec, to ona jednak ucieka i pogoń rozpoczyna się od nowa. No jesteś fanem różnych filmów i przede wszystkim popkultury. Piszesz bloga własnego na Facebooku, Zdarza mi się. rubryka popkulturalna. Tam masz Zapraszam serdecznie. Tak, dokładnie, zapraszamy. Tam masz parę swoich tekstów. No i tak, jako że krytykujesz, recenzujesz film na tym swoim blogu, to ja mam takie pytanie, jak byś się zabrał za recenzję, na jakie rzeczy byś zwrócił uwagę, jakbyś pisał recenzję Krzyku najnowszego? Pierwsze, co ci przychodzi do głowy? Jakaś krótka Pierwsza notka. myśl to poszanowanie oryginału. Czyli od tego byś wyszedł? Tak, od tego bym wyszedł, że to jest zrozumienie tego, czym miał być Krzyk, wykorzystanie w pełni najważniejszych elementów, zrobienie to w sposób fajny, który dostarcza rozrywki. Oczywiście tam pewne rzeczy nie działały. Były jakieś potknięcia, słaba gra aktorska głównej bohaterki, sytuacje, w których mamy scenę pogoni przez szpital, a w szpitalu nie ma nikogo więcej. Jakieś drobne takie rzeczy, które mogą jakby wybić z rytmu. Na przykład mi nie odpowiadało to, że Krzyk w połowie gdzieś tam stał się trochę zbyt poważny i brakowało mi tego komentarza meta i mrugania okiem, bo przez chwilę był bardzo poważny. Pojawia się po raz kolejny i... Co słyszysz? W tym wieku to jest normalne. Z jakim nastawieniem poszedłeś na film Krzyk, najnowszy film? A nie miałem zbyt pozytywnych Właśnie, tak. To jakie miałeś odczuć na początku. I jakie miałeś nastawienie i co czułeś po wyjściu z kina? Króciutko, bo już dajemy ocenę temu filmowi. Spodziewałem się, że to po prostu będzie chamskie wygrzebanie serii i próba zarobienia kasy na znanym tytule, Okej, a wyszedłeś? który będzie odhaczał po prostu proste rzeczy, a wyszedłem po prostu zachwycony. Ja osobiście wyszedłem z kina zadowolony. Nie aż tak bardzo jak ty. Uważam, że to jest poprawny film, ale nie jestem fanem serii, bo nie Radzisz lubię sobie? horrorów. Nie lubię się bać.
ale obejrzałem specjalnie dla Ciebie sobie przypomniałem wszystko i wyszedłem zadowolony. Powiem Ci tak, robiąc sobie maraton w domu wszystkich części, znając te wszystkie nawiązania w piątce, to uśmiechnąłem się parę razy i częściej się uśmiechałem na tym filmie niż się bałem. Więc jakby to jest moja recenzja tego filmu, że polecam wszystkim, którzy są fanami tej serii, bo to jest film dla Was, a dla tych, co nie widzieli, też warto. Aczkolwiek nie wiem, czy będziecie się bawić na tym filmie tak samo dobrze jak fani, no bo wiadomo, nie załapiecie wszystkich nawiązań, ale też warto pójść, bo naprawdę ten film jest zrobiony, wydaje mi się, poprawnie. I Meta robi to, co powinna robić, czyli Meta to jest metą i to działa. Ghostface jest przerażający, jest momentami, jest dużo krwawych scen, no wszystko to, co powinno być w typowym slasherze, horrorze. I tak dalej. Także no, to była nasza rozmowa o filmie Krzyk, najnowszy Krzyk z 14 stycznia. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten film w sumie, jak Wam się podobała ta rozmowa, czy zgadzacie się z naszymi opiniami na ten temat, czy nie za bardzo. Idźcie do kina, bo jeszcze grają. I co, dziękuję Ci bardzo, Wojtku, Również dziękuję za za bardzo zaproszenie. miłą rozmowę. No i co? No, łapeczki dla Ciebie poprosimy tutaj dla Wojtka. Udostępniajcie, komentujcie i subskrybujcie TV UMCS. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że tym razem poszło lepiej. Było lepiej, aczkolwiek muszę przyznać, że jakoś tak